Za chwilę coś słodkiego, polskiego, no i niesamowicie zdrowego, czyli kasza jaglana gotowana w mleku kokosowym z pysznymi owocami. To już ostatnie danie oczywiście deserowe, no bo musi być coś po mięsie na słodko. Ja uwielbiam desery, najbardziej to kocham crème brûlée. Ale dzisiaj zrobimy deser, który jest bardzo polski, wręcz patriotyczny, bo użyjemy do niego kaszy jaglanej. Kasza jaglana jest kaszą, której dosyć długo nie było w menu codziennym, przynajmniej moim. Wręcz byłem zawsze z nią na bakier. Ale gdy poznałem jej wartości zdrowotne i odżywcze, to zmieniłem zdanie. Jednakże bardzo ważne przy kaszy jest to, aby ją przygotować do dalszej obróbki. Czyli potrzebujemy do tego wrzątek, sitko oraz kaszę. Kaszę jaglaną koniecznie trzeba przelać wrzątkiem, aby straciła tą taką goryczkę, która niektórym przeszkadza. Czyli na sitko kaszę i przelewamy wrzątkiem. Czekaj. Ja już sobie przygotowałem przelaną. Jedno opakowanie powinno starczyć. Jedno opakowanie lub jedna szklanka na ten deser spokojnie starczy. I teraz ta kasza powinna znaleźć się w garnku, aby dodać do niej pozostałe składniki. Czyli to, w czym przede wszystkim będzie się gotowała. Mleko kokosowe. A na dużym ogniu czy na mniejszym ogniu? Wiesz co, najlepiej gotować na średnim ogniu akurat kaszę, szczególnie z mlekiem, bo może zbyt szybko odparować. Skondensowane, nie wiem czy dobre. Wyciągaj, trudno. Ja wlałem tak 1,5 szklanki mleka kokosowego. Ponieważ jest to deser, to musi być koniecznie słodki. Dlatego dodajemy teraz miodu. Wiesz co, dużo nie dobre. Jeszcze, śmiało tego miodu. Więcej? Dobra, bo masz mleko. 3-4 łyżki. Uff, Pamiętajcie, aby kaszę cały czas mieszać, bo ona może bardzo szybko się przypalić. Szczególnie gdy już został dodany miód i mleko kokosowe, gdzie jest naprawdę dużo tego cukru, który bardzo szybko się przypala. Skoro jest słodkie, skoro jest miód, no to musi być coś orzeźwiającego. Najlepsza będzie w tym wypadku limonka. No i teraz musimy się chwilę uzbroić w cierpliwość, aż tutaj ta kasza dojdzie, ten płyn odparuje i powstanie pudding. Jakie macie owoce? mamy maliny i jeżyny. Blackberry. Okej. To w takim razie poczekamy, aż kasza się ugotuje. Powiedz nam, czy ty masz swojego jakiegoś idola, jeśli chodzi o właśnie gotowanie? Człowiek, do którego wydaje mi się, że jestem dosyć podobny, jeżeli chodzi o charakter i którego mi się bardzo podobało sposób obycia i prowadzenia programów i też gotowania. Oczywiście mówię o Antonim Bourdainie, który jest moim największym idolem. Był właściwie, nawet mam jego wielki obraz namalowany specjalnie na zamówienie na ścianie i bardzo żałuję, że nigdy go nie spotkałem, bo to było jedno z moich największych kulinarnych marzeń, żeby napić się dobrego, zimnego, wyskokowego trunku z Antonim. A jeżeli chodzi o na obecną chwilę, Thomas Keller, który w Stanach ma dużo restauracji, amerykański kucharz, którego bardzo lubię. Jest bardzo dużo tych szefów naprawdę po całym świecie porozrzucanych, którzy gdzieś jakieś inspiracje mi dają i z nich korzystam. Jest taki szef kuchni Otto, którego nigdy w życiu nie pamiętam, jak ma nazwisko, Izraelczyk, ma kilka restauracji w Londynie i wydaje na przykład przecudowne książki wegańskie i wegetariańskie, gdzie ja osobiście jem tylko mięso, więc naprawdę ciężko mnie zaskoczyć do tego stopnia, że mam wszystkie jego książki na temat wegetariańskiej kuchni i faktycznie jest to coś cudownego. Jeżeli kasza robi się zbyt gęsta i zaczyna już przywierać do dna, a jest jeszcze lekko twarda, to najlepiej dolać mleka kokosowego z powrotem, odrobinę wody, no albo
albo jeżeli chcemy trochę ekstrawagancji, to na przykład jakieś prosecco albo inne bąbelki. Słuchajcie, nie wiem jak wasza kasza, ale moja już zgęstniała, moja już jest dobra, jest już w ustach się rozpada. Nasza też już jest dobra. Już prawie dobra, no. Już dochodzi. To teraz tak naprawdę możemy to wszystko nałożyć. Jeżynę dajemy bezpośrednio do kaszy, aby puściła soki. Zostawię kilka do dekoracji chyba, nie? I tak lekko należy tą jeżynę rozdziabać, żeby żeby jej smak przeszedł do kaszy. To co? Ja już mam gotowe, nakładamy. Nakładamy. Mam gotowe, nakładam. My już mamy zrobione. Jeżyny do środka, na wierzch natomiast trochę porzeczek. Chodzi o to, żeby w tym deserze było naprawdę dużo owoców. Ale za to mamy malinę. Możemy tak jeszcze. I maliny też. Dawaj, chodź. I można podać ten deser na ciepło lub można go zblenderować na przykład i podać w formie takiego gęstego budyniu po schłodzeniu. A czy można podawać go na zimno? Właśnie o tym mówię, że możemy spokojnie ten deser schłodzić i podać go na zimno. Można też go zblenderować na formę takiego budyniu. I na wierzch jeszcze dla samego smaku odrobina Dżemu. figowego dżemu. Jeszcze troszeczkę świeżych ziół, może być mięta. Ja bardzo lubię bazylię, lubię tymianek do deserów. Ogólnie lubię te zioła, które są używane do wytrawnych dań, używać też do deserów. I tym samym Tomek, zobacz jak nam wyszło. Widać? zdrowy, domowy, pyszny deser. No i słuchajcie, tym akcentem muszę się z Wami pożegnać. Było przecudownie, zrobiliśmy 3 dania, czyli cały obiad. Było zabawnie, żeśmy popróbowali, poopowiadali sobie i mam nadzieję, że to nie koniec naszej kulinarnej przygody.